Dzień dobry, Anna Lechowska, Fundacja Przemocni. Dziś o naturze czasu sakrum, sakralnej naturze czasu. Porządkuję swój dom, nadal porządkuję swój dom. Porządkuję przed dalszym remontem, porządkuję po latach mentalnej bezdomności, latach bez zakorzenienia, latach w chaosie. Latach, w których moim życiem mógł rządzić inny człowiek. Po latach mentalnej bezdomności, a więc po czasie, w całym moim życiu, w którym można było mnie skądś wyrwać, można było mnie skądś zabrać, można było mi coś zabrać, można było mnie zniechęcić, przepędzić. Nie miałam zakorzenienia. Byłam zakorzeniona w innych ludziach. Dzisiaj już tak nie jest. Jest to dla mnie najbardziej święty czas w życiu, a miałam tych świętych czasów całe mnóstwo. Czas, w którym przechodzę od chaosu, a mój dom, każdy kto tu był, wie o tym doskonale, jest czystym chaosem. Ale już jest. I to jest etap, w którym przechodzę od chaosu, braku zakorzenienia, mentalnej bezdomności, faktycznej bezdomności, zależności. Wchodzę w etap kreacji. Jestem w nim de facto. Niby od 2 lat tak naprawdę, od roku, bo nie umiałam się w tym domu rozpakować. Nie umiałam poczuć, że to jest mój dom. Nadal traktowałam go tak jak wszystko, co dotąd miałam w życiu, czy jako tymczasowe i niepewne. Coś, co na pewno stracę. Zresztą raz już niemalże, w pewnym sensie straciłam ten dom, tak? Po tym jak go kupiłam i wracałam w Mazowieckie, bo nie potrafiłam sobie tutaj poradzić. Jeszcze zanim była fundacja. I mam teraz etap materializacji. Dlatego cały czas występuję w makijażu, wcale nie upiększającym, bo jest to mój święty czas. I makijaż ma to podkreślać. Materializuję swoją wolę. Chciałam mieć dom i chciałam, żeby on był mną. I to się dzieje. Teraz dzieje się to bardzo intensywnie. Porządkuję chaos. Mam już ideę, do której ten chaos poprzez tę materializację ma zmierzać. Wiem, co tu ma być. Wiem, jak tu ma być. Wiem, kim ja mam w tym być. Wiem, na kogo to czeka. Na co. I jak dalej posłuchacie tego filmu, będę czytała wam Eliadego, to zrozumiecie, że coś, co teraz przeżywam, jest właśnie uświęconym rytuałem. I to, że wy sprzątacie swoje domy lub tam w jakiś inny sposób przygotowujecie się do świąt, jest zrozumiałe. Wszyscy tego potrzebujemy. Stałego przechodzenia po osi Axis Mundi od chaosu przez materializację po sakralizację. Jako że jesteśmy ludźmi, więc jesteśmy osadzeni w materii, jesteśmy materią, na tym etapie jesteśmy, na tej wysokości Axis Mundi, to rytuały powracania do świętego czasu i zaczynania wszystkiego jakby od nowa, na nowym etapie, są dla nas wyrazem cykliczności naszego życia, życia w ogóle, cyklów natury, naszych potrzeb. Naszą wielką potrzebą jest zaczynanie wciąż od nowa.
Jest to też ogromnym problemem, jeśli ktoś nie rozumie, czym jest faktyczne zaczynanie od nowa i dewastuje wszystko, by wciąż zaczynać od zera. Tymczasem czas sakrum i sakralne podejście do czasu pozwala nie rozwalać całego swojego życia, nie zaczynać wszystkiego wiecznie od zera, bez żadnego dorobku, tylko to, co wczoraj było ideą, dziś traktować już jako chaos. I znów przez materializację przechodzić do kolejnej idei, tak się rozwijać, rozwijać i rozwijać. O naturze czasu z sakrum Eliade pisze: rzuca się w oczy istotna różnica pomiędzy dwoma rodzajami czasu. Czas święty jest podług swej natury odwracalny. Tak naprawdę jest to praczas mityczny, który zostaje ponownie uobecniony. Różnica pomiędzy nim, czyli człowiekiem niewierzącym, a człowiekiem religijnym, pomiędzy człowiekiem niewierzącym a człowiekiem religijnym, Eliade mówi, że istnieje poważna różnica, podczas gdy dla mnie z tego, co napisał, wynika, że różnica zasadniczo nie istnieje. Pomiędzy nimi a człowiekiem religijnym istnieje istotna różnica. Ten ostatni zna bowiem uświęcone okresy czasu, nie mające nic wspólnego z resztą jego przebiegu, charakteryzujące się inną strukturą, mające inny początek. Czas najpierwszy, uświęcony przez bogów i ponownie uobecniany w święcie. Ta nadludzka jakość czasu liturgicznego jest niedostępna człowiekowi niereligijnemu. Dla człowieka niereligijnego w czasie nie ma więc ani zerwania, ani tajemnicy. Czas to najgłębszy wymiar egzystencjalny człowieka. Wiąże się on z jego istnieniem, ma zatem jakiś początek i kres w śmierci, która niweczy istnienie. Niezależnie od tego, jak różnorodne mogą być rytmy czasu, jakie przeżywa człowiek niereligijny, niezależnie od tego, jak różnorodnie można doznawać ich intensywności, i tak wie, że zawsze chodzi tu tylko o ludzkie doświadczenie, w które nie może się włączyć boska obecność. Dobra, przemyślałam to chwilę. Eliade to pisał lata temu. Przed rewolucją kulturową to na pewno, a może nawet przed kilkoma. I faktycznie mógł wtedy widzieć ogromną różnicę pomiędzy człowiekiem religijnym a niereligijnym w takim typowym sensie wyznawca, niewyznawca. Dlatego, że czasy jego twórczości to były czasy, gdy ateizm lub zinstytucjonalizowana religijność były takie bardzo zero-jedynkowe. To, co mi się nie zgadza, to że zrozumiałam go w pierwszym momencie, że jemu chodzi o to, że człowiek, który nie wyznaje religii, nie ma swojego sakrum. Jacyś ateiści przykładający do rozumu ogromną ideologiczną, może nawet ontologiczną rolę, wprowadzali ateizm jako dyktat czystego rozumu, jako ich desakralizacja codzienności była ich sakrum po prostu. Oni wyznawali niewiarę. Natomiast dzisiaj po rewolucji kulturowej, po rewolucji hipisowskiej, w czasach tak intensywnego i popularnego oczekiwania na erę wodnika, w czasach New Age, które mamy, przeżycie sakralne, przeżycie religijne, przeżycie sakralne. Czas sakrum wcale niekoniecznie łączy się z jakąkolwiek religią, dlatego że właśnie bardzo może się łączyć ze sztuką, może być doświadczeniem psychodelicznym, narkotykowym. Tak, na czym to stanęło? Na narkotykowych przeżyciach psychodelicznych.
Pan Adolf Hitler, ale też i wcześniej Mussolini i wielu jego następców pokazali nam, że wydarzenie polityczne może być również wydarzeniem parareligijnym, wydarzeniem sakralnym. 11 września World Trade Center pokazały, że atak terrorystyczny może tym być. Mogą być nim zamieszki, szczególnie na tle nienawiści. Czyli tak naprawdę XX i XXI wiek pokazały, że po rewolucji kulturowej dzięki rewolucji kulturowej, po rewolucji kulturowej pokazały, że sakrum ma nieskończoną ilość twarzy i wydań, i łączy te różne wydarzenia tylko w fakt, że wpasowują się w strukturę i funkcję sakrum. A więc przez chwilę są bezczasem. Są wyjęciem z normalnej chronologii. Czasem nie czasem. Są wyjątkowe. Przeżycia, jakie przy nich się dzieją, są metafizyczne, wzniosłe, wielkie. I czas dzieli się na przed i po tym zdarzeniu. Dla człowieka religijnego świeckie trwanie w czasie może okresowo ulec wstrzymaniu za sprawą wkroczenia czasu świętego, niehistorycznego, jako że nie należącego do teraźniejszości historycznej. Wydaje się, że wszystkie te fakty mają następujące znaczenie. Dla człowieka religijnego żyjącego w kulturach archaicznych świat odnawia się co roku. Co roku odzyskuje on swą pierwotną świętość, to znaczy staje się znowu taki, jaki on gdzieś wyszedł z rąk Stwórcy. I tu dochodzimy do czegoś niesamowicie ważnego. Mianowicie do chaosu, do mrocznej strony, do mrocznego czasu i mrocznego aspektu. On w ujęciu religijnym nie jest niczym złym. Jest. Co, ogórka chcesz? Jest miejscem na kole cyklu. Jest bezczasem przed i bezczasem po. A więc początkiem wszystkiego. Takie dualne ludzkie myślenie, bardzo proste, bardzo dziecinne, zero-jedynkowe, doprowadziło do tego, że chaos jest przez nas uważany za zło. Mrok jest uważany za zło. A to nie jest tak. To jest równie dobre, co materia i co ład. Spełnienie ładu z powrotem doprowadza do chaosu. Chaos to jest moment kryzysu, a kryzys w psychologii, każdy psycholog ci powie, jest czymś dobrym. Jest momentem, w którym coś rypnęło i musi się zmienić, musi się przebudować. Nie ma nic lepszego niż kryzys. Kryzys jest warunkiem rozwoju. I tak samo jest z tym chaosem. Chaos w czasie, w tym świętym ujęciu na przykład, ale też w historycznym, czyli zwykłym. Chaos we mnie, chaos w tobie prowadzi dalej.
Problem pojawia się, gdy ktoś nie chce przechodzić cyklicznie z chaosu poprzez etap materializowania do ładu. To na zawsze pozostaje w chaosie i generalnie strasznie wkurwiającym człowiekiem, którym nic nie można i nic w ogóle się nie chce. Natomiast jeśli poddajesz się cyklom jak normalny człowiek, to chaos jest obowiązkowym elementem. Tak więc i sztuka chaosu i zachowania chaotyczne, zachowania mroczne są dla nas tylko naturalnym elementem, który jest tak kryzysowy, tak mocny, że musi z tego wyniknąć jakaś materializacja jakiejś decyzji. Przykładowo, mając 16 lat, stwierdziłam, że potrzebuję przez rok sobie brać amfetaminę. Dlaczego potrzebuję? Bo potrzebuję się upodlić. Upodliłam się strasznie. W efekcie uciekłam z domu, ale uciekłam z domu załatwiając szkołę i mieszkanie z dorosłymi w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, tak, żeby nie mieszkać z rodzicami, bo nie mogłam się z nimi porozumieć w żaden sposób, nie dawało się mi w domu wytrzymać. I tamten czas chaosu służył mojemu określeniu się, czego ja chcę od życia, tak? To potem powstała decyzja, że pedagogika, że będę chciała kiedyś robić organizację pozarządową, że zależy mi na miłości. Ona zawsze będzie dla mnie najważniejsza w życiu. Ważniejsza niż zabawa, ważniejsza niż melanż. Ważniejsza po prostu niż wszystko. 10 lat później związek z Toksem. 11. Związek z Toksem znowu był chaosem, który doprowadził mnie dalej niż mogłam marzyć. I jeśli nie dopuszczasz do tego, by chaos się w tobie spełnił, to ty nie dopuszczasz do dalszych etapów, czyli do materializacji i do rozwoju. W ogóle to wam pokażę, co robię teraz. Połamałam mopa niechcący, więc myję podłogę szmatą, jak w jakimś, nie wiem, w XIX wieku, czy tam w latach 50., nie wiem. Czas dlatego rodził się na nowo, dlatego zaczynał się od nowa, że każdego nowego roku świat był na nowo stwarzany. W poprzednim rozdziale mogliśmy się przekonać, jak wielkie znaczenie ma mit kosmogoniczny jako model dla wszelkiego rodzaju aktów budowania i tworzenia. Teraz zaś możemy dodać, w kosmogonii zawiera się również stworzenie czasu. Więcej. Jak w kosmogonii zawarty jest archetyp wszelkiego stwarzania, tak ten czas kosmiczny, który rodzi się z kosmogonii, stanowi wzorcowy model wszelkiego czasu. Zechciejmy wyrazić to jeszcze dobitniej. Dla człowieka religijnego kultur archaicznych wszelkie stworzenie, wszelkie istnienie zaczyna się w czasie. Zanim jakaś rzecz nie zaistniała, nie mógł też zaistnieć właściwy jej czas. Przed powstaniem kosmosu czas kosmiczny nie istniał. Zanim nie został stworzony ten czy ów gatunek roślin, nie istniał też czas, który sprawia, że rośliny teraz wzrastają, rodzą owoce i obumierają. To dlatego człowiek wyobraża sobie wszelkie stworzenie u początku czasu, in principio. Czas rodzi się w chwili, gdy powstaje pierwszy przejaw nowej kategorii istnienia. To właśnie dlatego mit odgrywa tak wielką rolę. Objawia bowiem, w jaki sposób rzeczywistość osiągnęła istnienie. I co to znaczy? To znaczy, że celebrowanie świętego czasu, obchodzenie cyklów czasu jest dla człowieka jako istoty duchowej i religijnej czymś oczywistym. Jasne, że ma to różne funkcje społeczne. Religia, obrząd, sakrum ma mnóstwo bardzo praktycznych funkcji społecznych i możemy o tym równie dobrze opowiadać nie na podstawie Eliadego, co na przykład Wrighta i Moralnej Małpy, ale w tym aspekcie, o którym dzisiaj mówimy,
to celebrowanie świętego czasu, odtwarzanie rytmów czasu w ogóle nie ma żadnego celu, żadnej roli. To po prostu jest, ponieważ tak jest. Taki jest świat. Taki jest świat i jest oczywiste i normalne, że cykle są i my po prostu w zgodzie z nimi się zachowujemy. A więc na przełomie czasów, a przecież tym są aktualne święta, przełomem czasów, śmiercią Słońca, narodzinami Słońca, narodzinami Jezuska, jak kto woli, który jest Słońcem. You know, Jesus, I've been thinking a lot about you lately. Well, that's why I wrote this song. I love you, Jesus. I want you to walk with me. I take good care of you, baby. Call you my baby, baby. You died for my sins, and you know that I would die for you, right? What's the matter, baby? You're trembling, Jesus, baby. Your love is my life. You know when I'm without you, there's a black hole in my life. Oh, I wanna believe it's alright, but I get lonely in the night, and it's up to you to save me, Jesus, baby. I co? I to jest po prostu stałe, niezmienne, bezwarunkowe, jak cykle przyrody. W związku z czym człowiek religijny nie nadaje tu znaczeń, tylko po prostu przyjmuje rzeczywistość taką, jaką jest. Dlaczego jest to bardzo ważne? Dlatego, że rzeczywistość jest jaka jest i nie masz na nią wpływu. I dopóki będziesz wierzył w to, że masz wpływ na rzeczywistość, dopóty będziesz nieszczęśliwym, zgorzkniałym człowiekiem. Jak już to przejdziesz, to możemy porozmawiać ewentualnie o kolejnym etapie stanowienia rzeczywistości, ale najpierw, by móc wejść na etap jakiegokolwiek stanowienia, jakiejkolwiek rzeczywistości, w tym materializacji woli, to najpierw musisz zaakceptować fakt, że nie masz na rzeczywistość wpływu. Przyjmujesz świat, jakim jest. Przyjmujesz rzeczywistość taką, jaką jest. Dopiero akceptacja i odpuszczenie pozwoli ci paradoksalnie przemieszczać się pomiędzy wersjami rzeczywistości. Dopóki pytasz mnie, dlaczego ten człowiek powiedział to i tamto, dlaczego ten człowiek jest taki, co ty masz zrobić, żeby nie czuć się źle przez tego człowieka, co ty masz zrobić, żeby ten człowiek nie sprawiał, że czujesz się źle. Dopóki ty się mnie pytasz, jak stawać kantem wobec rzeczywistości, dopóty ja ci odpowiadam, nie jesteś gotów. Rzeczywistość jest jaka jest. Zaakceptuj rzeczywistość. Zaakceptuj fakt, że ten człowiek nie potrafi kochać. Zaakceptuj fakt, że ten człowiek nie może cię zrozumieć. Zaakceptuj fakt, że ten człowiek nie chce cię zrozumieć. Zaakceptuj fakt, że jesteś śmiertelny, że jesteś niedoskonały. Zaakceptuj fakt, że twoje dzieciństwo było beznadziejne. Tak, kuwa, czy nie? Kuwa tak, czy kuwa nie, się pytam. No chodźcie, pokaż, kuwa. No chodź, kuwa, kuwa, kuwa. Zaakceptuj. Stań się częścią tego wszystkiego, bo ty kontra wszystko nie masz szans. I tak.
I dlatego dojdziesz w którymś momencie do punktu, w którym zrozumiesz, po co jest nam tradycja. Ona nie jest po to, żeby Grażyny mogły się wyżywać gotując bigos. Ona nie jest po to, by wkurwiający starzy ubierali cię jak idiotę z okazji czegoś tam. Ona nie jest po to, by Mohery i PiS miały się do czego odwoływać. Ona po prostu jest. Jest naszą naturą. I w ten czy w inny sposób zaczniesz po nią sięgać na pewnym etapie dojrzałości. Dlaczego? Dlatego, że poczujesz, że ona jest tobą. A wiesz, dlaczego poczujesz, że ona jest tobą? Ponieważ przejdziesz już z etapu chaosu, a więc i buntu dla buntu, który jest bardzo potrzebny i bardzo go szanuję, i bardzo go lubię. I bardzo mnie śmieszy i rozczula. Przejdziesz na etap materializacji, w którym zobaczysz, że materializując w zgodzie ze sobą, materializując, uszczęśliwiając się, realizujesz tradycję. I nie mówię, że to będzie polska tradycja tańczenia jakiegoś krakowiaczka zjebanego, czy coś w tym stylu. To będzie sięgnięcie po dramat antyczny w poszukiwaniu odpowiedzi. To będzie potrzeba wysprzątania swojego domu przed kolejnym etapem remontu w okresie śmierci słońca i narodzin słońca. To będzie zauważenie, że Saturnalia naprawdę mają miejsce w twoim życiu. To będzie zrozumienie, że Pan Jezusek, z którego się nabijasz, tak jak i ja, jest uosobieniem tego, co dla ciebie jest w życiu ważne i możesz się śmiać z Jezuska, a i tak nie zaprzeczysz, że wszyscy jesteśmy Chrystusami. Mit kosmogoniczny opowiada, w jaki sposób został stworzony kosmos. W Babilonie podczas ceremonii Akitu, odprawianej w ostatnich dniach Starego i pierwszego dniach Nowego Roku, uroczyście recytowano poemat stworzenia. Odbytą u początku czasu walkę pomiędzy Mardukiem a potworem morskim Tiamat. Znana nazwa? Uaktualniono zwycięstwo Boga, który położył kres chaosowi. Z poćwiartowanego ciała Tiamat Marduk uformował kosmos. Z krwi demona Kingu, głównego sprzymierzeńca Tiamat, stworzył człowieka. To, że owo święto wspominające dzieło stworzenia naprawdę było ponownym uobecnieniem aktu kosmogonicznego, z całą pewnością wynika zarówno z rytuałów, jak też z formuł recytowanych podczas ceremonii. No i opcja z tą Tiamat oczywiście się powiela w różnych kulturach. Nie zawsze w takim dokładnie wydaniu. Swoją drogą, zauważcie, że to właśnie współcześnie artyści muzyki metalowej, industrialnej najbardziej się odwołują do tradycji. No i oczywiście polska grupa handlowa Lewiatan również. Tiamat symbolizuje ten pierwotny chaos. No, spoko. Czyli to, co zobaczcie, jak to różnie przebiega w różnych religiach. Pierwotnych to już jest któraś, którą omawiam, odwrotnie niż w chrześcijaństwie. Nie odwrotnie. W innym miejscu zaczyna się cykl. W wielu pierwotnych ten pierwotny chaos wymagał pokonania, tak? Pokonali go tam Tytani to postanowili. Herosi go pokonali, tutaj Marduk go pokonał. Po co? Po to, żeby zaczęła powstawać materializacja i między innymi człowiek jako umożliwienie tej materializacji ładu
Podczas gdy na przykład w chrześcijaństwie chaos pojawia się w trochę innym momencie. Diabeł pojawia się w trochę innym momencie, nie jest pierwotny, ale i tak człowiek się do niego odwołuje. W każdym razie i tak się ku niemu zwraca. A tutaj z kolei w micie o Tiamat człowiek powstaje ze sprzymierzeńca chaosu. Tak czy inaczej. Każdy przekaz tradycyjny łączy nas z mrokiem i z chaosem. Cały czas jesteśmy gdzieś pomiędzy ładem, Bogiem, jasnością, a chaosem i mrokiem. I bardzo jest niebezpieczne takie nadawanie interpretacji, które mówi, że mrok, że chaos są brudem, są grzechem, są złe. Ponieważ to jest odrzucenie samego siebie. Nasza natura jest dwoista. Jesteśmy grzeszni, jesteśmy mroczni, jesteśmy chaotyczni. Tak naprawdę to, co z tym zrobimy, tworzy nas człowiekiem, określa nasze człowieczeństwo. I wcale nie mam na myśli wyparcia się. Nie. Każde wyparcie wyjdzie ci bokiem. Każde wyparcie, każda próba stłumienia sprawia, że napina ci się gumka w gaciach i któregoś dnia pęka z wielkim hukiem. Więc to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, byś zrozumiał, że w twoich żyłach płynie krew sprzymierzeńca Tiamat. W twoich żyłach płynie krew odżywiona jabłkiem z raju. Nie musi być potępienia w fakcie, że jesteś istotą grzeszną. To po prostu zależy, czy ty chcesz się samoobiczować, czy chcesz mieć postawę ofiary, czy chcesz wspierać kult cierpienia i ojczenia, biednomisiowania. Czy chcesz żyć pełnią? Jeśli chcesz żyć pełnią, przyjmij do wiadomości, że masz w sobie dziwkę, narkomana i mordercę. Masz w sobie chaos, masz w sobie mrok, masz w sobie potwory, demony, masz w sobie Tiamat, masz w sobie Lucyfera, Belzebuba, Chrystusa i Buddę. To ważne fakty. Odsłaniają nam one tajemnicę religijnego stosunku wobec czasu. Święty i mocny czas to czas prapoczątku. To owa wspaniała chwila, w której dochodzi do stworzenia rzeczywistości, w której rzeczywistość po raz pierwszy przejawia się w pełni. Dlatego człowiek próbuje stale wstępować do owego czasu prapoczątku. Rytualne ponowne uobecnienie onego czasu, w którym rzeczywistość objawiła się po raz pierwszy, legło u podstaw wszelkiej sakralnej rachuby czasu. Święto nie jest upamiętnieniem wydarzenia mitycznego, a przez to religijnego, lecz jego ponownym uobecnieniem. Czas prapoczątku, par excellence, jest czasem kosmogonii. To chwila, w której objawiła się największa spośród wszystkich rzeczywistości – świat. Dlatego, jak mogliśmy przekonać się w poprzednim rozdziale, kosmogonia służy każdemu tworzeniu, każdemu wykonywaniu jako model wzorcowy. Z tego też powodu czas kosmogoniczny jest wzorem wszelkiego czasu świętego. Święty jest bowiem taki czas, w którym bogowie się objawiali i tworzyli. Najpełniejszym objawieniem boskim, najbardziej przemożnym czynem bogów jest jednak stworzenie świata. Chodzi więc tu o powrót do czasu prapoczątku. Terapeutycznym celem tego powrotu jest zaś ponowne zapoczątkowanie istnienia, symboliczne, narodziny na nowo.
Wydaje się, że u podstaw tych obrzędów leczniczych legło następujące wyobrażenie: nie da się poprawić życia. Za sprawą symbolicznego powtórzenia kosmogonii trzeba je stworzyć od nowa, ponieważ kosmogonia stanowi model wszelkiego stworzenia. Czasowi prapoczątku jakiejś rzeczywistości, a więc czasowi ustanowionemu za sprawą pierwszego objawienia się tej rzeczywistości, przysługuje wzorcowe znaczenie. Spełnia on funkcję przykładową, dlatego człowiek stara się za pomocą stosownych rytuałów okresowo go uobecniać. Ponieważ jednak pierwsze objawienie się jakiejś rzeczywistości należy utożsamiać ze stworzeniem jej przez istoty boskie lub półboskie, należy powtarzać stwórczy akt bogów, aby odnaleźć czas prapoczątku. A więc człowiek religijny w określone dni staje się współczesnym Bogom, uobecnia bowiem czas prapoczątku, czas, w którym dokonały się boskie dzieła. Na poziomie kultur pierwotnych wszystko, co człowiek czyni, ma model ponadludzki, zatem także poza czasem świątecznym w swych czynach naśladuje on przykładowe dzieła bogów i przodków mitycznych. No i to jest dobry motyw w całym temacie przeżywania sakrum, najbardziej przyziemny i faktyczny, a więc to, że to nie człowiek jest stworzony na podobieństwo Boga, a Bóg na podobieństwo człowieka, jest jakimś naszym tylko teoretycznym dążeniem. Już abstrahuję teraz od wszechświata, czyli od Boga w ujęciu najbardziej pierwotnym, wszechświata, natury. No bo tutaj jeszcze wszystko było z głową jakoś poukładane i czczone, a potem wszystko się odwróciło i powstał Bóg antropogeniczny na podobieństwo nasze, wyrażający w ogóle istotę naszych potrzeb, naszych pragnień dotyczących egzystencji. Jest to kreacja. I znów można się pobrechtać z pomnika trwalszego niż ze Spiżu. Mamy tę potrzebę wszyscy, mniej lub bardziej. Niektórzy chcą sobie spłodzić Brianka. Niektórzy nagrywają filmy na YouTube. Niektórzy chcą rozpierdolić polską gospodarkę na stałe, żeby po sobie coś pozostawić, ale generalnie każdy by chciał i niech nie mówi, żeby nie chciał, bo nawet moje koty obeszczywają teren. Tak po prostu jest. Mamy taką potrzebę pozostawienia czegoś po sobie, ponieważ mamy samolubny gen. I dlatego stale i cyklicznie potrzebny jest nam czas sakrum, by coś stworzyć, coś po sobie zostawić i by miało to wymiar przekraczający ograniczony czas ludzkiej egzystencji. Stąd ta potrzeba sięgania w pierwotny bezczas, a więc potrzeba świętości, odjechania jak najdalej od zwykłej codzienności, od poczucia codzienności i zwykłości. Nowy rok, jako ponowne uobecnienie kosmogonii, oznacza powtórzenie czasu z samego początku, a więc ponowne ustanowienie praczasu, czasu czystego, takiego jakim był on w chwili stworzenia. Z tego właśnie powodu na początku nowego roku przystępuje się do oczyszczeń, do pogrzebania grzechów, demonów czy kozła ofiarnego. Albowiem chodzi tu nie tylko o to, by jakiś interwał czasu przestał płynąć i aby rozpoczął się inny, jak z grubsza wyobraża to sobie człowiek współczesny. Chodzi tu bowiem także o zniszczenie minionego roku, minionego czasu. Zatem sens tych rytualnych oczyszczeń sprowadza się do spalenia, anulowania grzechów i błędów popełnionych przez indywiduum i całą społeczność, a nie tylko zwykłego oczyszczenia. Po tym jak fragment, który zaraz będzie w tym filmie, wrzuciłam na kanał, to niejedna osoba chciała porozmawiać o tym, że nie czuje wielkiej potrzeby sprzątania przed świętami. Jeśli nie rozumiecie, czemu
matki, bo to głównie matki. No ale dobra, w ogóle czemu w domach jest taka atmosfera w święta i przed świętami? Czemu przed świętami jest takie napięcie i takie to sprzątanie, po prostu zastępujące wszystko inne, zastępujące wszelkie wartości, wszelki w ogóle sens świąt? No to zobaczcie, co mówi Eliade, że chodzi o pożegnanie swoich grzechów. I dlatego te osoby, które zatruwają innym życie, mają takie ciśnienie pod koniec roku, w święta kończąc rok, żeby się z tych grzechów oczyścić, no bo mają z czego po prostu, więc nie złośćcie się na nich, nie wkręcajcie się w ich wściekłość, tylko po prostu współczujcie im ciężaru tych grzechów, których się tak próbują pozbyć, pucując te okna. Dlaczego z kolei żrycie? Dawaj, No życie, no tak, proszę. Życie. Dziękuję. Dlaczego z kolei pożegnanie grzechów, nie tylko jednostkowe, ale w ogóle społeczne, grupowe, jest tak ważne i pożądane? Dlatego, by relacje społeczności nie były przewlekle toksyczne. Jeśli nie pożegnasz grzechów swoich i cudzych, to prędzej czy później zaczniesz żyć w przeszłości i być bierno-agresywny. Fajne określenie aggressive. Taka bierna agresja osób, które żyją wciąż swoim dawnym bólem i nie potrafią wyjść do przodu. I dlatego tak bardzo ważny jest ten czas dla społeczności. Ma to funkcję zupełnie praktyczną, zupełnie socjologiczną. Nie lubisz świąt? Ja jestem prawie pewna, że to nie tak. Że to nie takie proste. Nie, że nie lubisz świąt, a że tyle razy rozczarowało cię to, jak święta w twoim domu wyglądają. Nie chcę reklamować sklepu. Rozczarowało cię to, jak święta w twoim domu wyglądają, że zrobiłeś się cyniczny trochę, że nie chcesz się już narażać na rozczarowanie i przykrości, więc mówisz sam sobie, że tego nie lubisz i to cię nie interesuje. To tak jak ludzie, szczególnie wrażliwi, czasami twierdzą, że związki ich nie interesują, że oni nie lubią związków, że miłość nie jest niczym dobrym, jest ogłupieniem, jest uzależnieniem co najwyżej. Tego nie mówią chyba ludzie nieporanieni. Tylko wręcz odwrotnie. I tak samo jest z tymi świętami. My wszyscy lubimy święta, nie ma dzieci, które nie lubią świąt. To się pojawia później, prawda? A skoro pojawia się później, to jest jakimś rodzajem zepsucia, zgorzknienia, które no w takim razie musi się brać z rozczarowania, z zawodu. Sprzątam dom i przebudowuję. Chcę mieć na święta go przyjemnym i gotowym na dalszy remont i upiększanie po świętach. Jest mnóstwo memów na temat tego, że w święta nie przychodzi sanepid. Ale w święta, w czasie sakrum przychodzi coś ważniejszego.
niż sanepid. I nie chodzi wcale o to, że przychodzi Pan Jezusek, chociaż przychodzi Pan Jezusek. In the blue corner, wearing white trunks, Jesus, el Savior Christ. And in the very, very black corner, Beelzebub. Cokolwiek on oznacza. Dlaczego? I dlaczego to się wiąże z katarzis? I dlaczego to się w ogóle, to sprzątanie, urządzanie przestrzeni, stanowienie przestrzeni, czynienie sobie ziemi poddaną, jak chciał Bóg? Dlaczego to się łączy? Osiedlenie się na jakimś obszarze, zamieszkanie jakiejś przestrzeni stanowi powtórzenie kosmogonii. Kosmogonii, czyli procesu stworzenia świata. A tym samym utożsamia się z naśladowaniem dzieła bogów. Dla człowieka religijnego, i to nie oznacza człowiek religijny, nie oznacza człowieka, który wyznaje jakąś religię, tylko dla człowieka w aspekcie istoty religijnej. Nawet jeśli on jest ateistą, dlatego że sakrum dotyczy nas wszystkich, ponieważ sakrum jest po prostu jednym z wymiarów, jednym z aspektów egzystencji. Inspe. Więc dla człowieka religijnego, tak jak homo sapiens, człowiek myślący, tak, dla człowieka religijnego, każda decyzja egzystencjalna osadzająca go w jakiejś przestrzeni jest zarazem decyzją religijną. Skoro tylko człowiek przejmie odpowiedzialność za stwarzanie świata, w którym chce mieszkać, dokonuje on nie tylko dzieła kosmizacji chaosu, lecz także uświęca swój mały kosmos. Czyni to w ten sposób, że upodabnia go do świata bogów, a więc jakby proces, w którym zaczynamy się w chaosie i zmierzamy ku ładowi, jest w ogóle istotą egzystencji świadomej, egzystencji myślącej. Tym razem w tle słyszycie pralkę. Uświadomiłam sobie coś jeszcze. My się zupełnie zaczynamy w chaosie. Pierwszą podstawową, taką duchową potrzebą każdego człowieka jest odpowiedź na pytanie, jaki życie ma sens, skąd się bierzemy, dokąd zmierzamy, czy ma sens. Mało kto jest w stanie znieść emocjonalnie, tak mówiłam do filmu, znieść emocjonalnie, egzystencjalnie odpowiedź, że życie nie ma sensu, a jeszcze trudniej jest znaleźć w tym siłę, radość i sens. W tym właśnie, że to sensu żadnego nie ma. Potrzebujemy, by miało. Potrzebujemy, by wszystko, co robimy, miało znaczenie, miało sens, miało celowość, było czemuś potrzebne. I fakt bezsensu ludzkiej egzystencji w takim wymiarze ludzkim, no bo generalnie to czy to jest bez sensu? Nie wiem. Nie wiem, bo nie ogarniam wszechświatem. Nie wiem, może to jest do czegoś potrzebne, ale szczerze mówiąc, patrząc na całe wszystko, co jestem w stanie dostrzec, to nie. Sens jest... Potrzeba sensu jest jakimś ludzkim zupełnie zboczeniem. Więc potrzebujemy sobie odpowiedzieć na pytanie o sens egzystencji. I mit kosmogoniczny, o czym on tak naprawdę mówi? O tym, że w chaosie, emocjach, szarpaninie jakiejś takiej, napięciach dochodzi do wybuchu. Powiem to jeszcze raz. W chaosie,
napięciu i emocjach dochodzi do wybuchu. Czujcie? I następuje materializacja czego? Może miłości? Dobrze jest, jak tak jest, ale nie zawsze tak jest. Pożądania, namiętności, napięcia, pragnienia. Jak jest trochę pecha albo szczęścia, zależy co kto chce, czego ktoś chce od życia i seksu, to następuje materializacja i tworzy się człowiek. I każdy z nas chce być sensownym tworem, być sensownym bytem. A więc tym ładem, do którego zmierzamy w kosmogonii. Więc de facto można uznać, że cały mit kosmogoniczny dotyczy po prostu seksu, ciąży i narodzin. I jest próbą nadania sensu tej bezsensownej reprodukcji samolubnego genu. Czy drzewo świata będzie Yggdrasilem? Czy będzie... Mam z tego niezłe brechty. Kuwa-uwa australijskim. Wiedziałam, że Kuwa Nuno jest Kuwa moim łącznikiem ze światem nadprzyrodzonym. No, jest znowu przewijającym się tylko tym samym, wyrażającym to samo, a więc i tym samym, co koncepcja Herosa w greckim starożytnym świecie. Korzenie mamy w katolickim, na przykład w chrześcijańskim piekle, w Hadesie greckim, czy gdzie tam chcesz, pod ziemią, w mroku, a więc i w chaosie. Poprzez materię, poprzez ziemię, żywioł ziemi, chaos zaczyna wzrastać ku ładowi, ku jasności, ku oświeceniu i ku antymaterii, ku przestrzeni boskiej, wyższej. Bozia mieszka w niebie i Zeus mieszka na Olimpie w górze, ale w niebie. I generalnie ten taki wertykalny koncept wzrostu jest w prawie wszystkich kulturach, a więc i religiach ten sam. Od chaosu, dna i ciemności poprzez materię ku stworzeniu, wzrośnięciu w stronę, w której materia nie jest już potrzebna. I dlaczego dla nas to jest takie ważne? To jest takie ważne, bo z jednej strony w większości wierzeń jesteśmy kimś zawieszonym pomiędzy piekłem a niebem, czy pomiędzy Olimpem, na który nigdy nie będziemy mieli wstępu, ale Prometeusz spróbował, pomiędzy Hadesem, czy w religiach, które mają koncept piekła i nieba. Jesteśmy kimś pomiędzy diabłem a aniołem. Łącznie z tym, że diabeł to upadły anioł
czyli jakby z powodu położenia gdzieś pośrodku tych koncepcji jest to dla nas ważne, a z drugiej strony jest to dla nas ważne dlatego, że jesteśmy materią, a odnosimy się do praczasu, do nieczasu, w którym materii nie było, i do prawdziwego sakrum, wielkiego sakrum, w którym materii już nie będzie. Czyli de facto nasze poczucie śmiertelności i skończoności każe nam tłumaczyć to, dlaczego jesteśmy materią, przez ile czasu i po co nią będziemy. To jest najważniejsze egzystencjalne pytanie, najtrudniejsze i najstraszniejsze. I czas sakrum stara się nam na to odpowiedzieć. Tak więc, ponieważ kosmogonia na każdej szerokości świata, w każdym czasie jest zasadniczo ta sama, to możemy wnioskować, że jest dla nas strasznie ważna, jest podstawą naszej psychicznej, duchowej egzystencji. Stąd i wieczne odtwarzanie w takim katarytycznym procesie tej kosmogonii jest dla nas ważne, bo jest święte, więc nadaje sens naszej egzystencji, nadaje jej wymiar satysfakcjonujący i uwznioślający. Tak więc człowiek, urządzając swój dom i sprzątając go przed czasem świętym, uświęca ten swój mały kosmos. Czyni go w ten sposób, że upodabnia go do świata bogów, czyli odgrywamy wciąż ten sam mit. Człowiek religijny zdjęty jest głęboką tęsknotą za boskim światem, za domem podobnym do domu bogów, którym później stały się świątynie i miejsca święte. W tej tęsknocie religijnej wyraża się pragnienie życia w kosmosie, który jest czysty i święty, jakim był na początku, gdy wyszedł z rąk Stwórcy. Przeżycie świętego czasu powinno umożliwić człowiekowi religijnemu odnajdywanie kosmosu w okresowym powrocie do takiego stanu, w jakim znajdował się on in principio, w mitycznej chwili stworzenia. Mitycznej chwili stworzenia, czyli w tym momencie, w którym chaos zamknięty w materię stał się ładem. Tak? I tutaj mamy chociażby cytat z Biblii. Na początku był chaos, tak? Potem Bóg 7 dni materializował wolę. Czyli czynił sobie ziemię poddaną. Materializował ideę, koncepcję, plan stworzenia o określonych zasadach fizyki i chemii. I gdy zmaterializował to nastąpił ład. I my do tego cały czas zmierzamy. W każdym akcie naszej codziennej egzystencji chaos planów, chaos zagubienia, chaos niepewności, chaos pragnień, popędów, instynktów, chaos tego mroku, tego podziemia, które nami rządzi, a więc pragnień, a więc ciśnień, materializujemy i osiągamy spokój i satysfakcję. Tylko po to oczywiście, by bazując na tym uzyskać nowe podziemie, tak? Bazując na tym, co już mamy, znów mieć pragnienia, znów mieć ciśnienia następne, znów to materializować w stronę satysfakcji, uczucia sprawczości, a więc bycia małym Bogiem we własnym uniwersum.
Dlatego odpierdolcie się od pań, które myją okna przed świętami. Człowiek, rytualnie biorąc udział w końcu świata i w powtórnym stworzeniu go, przenosił się do Illud Tempus, rodził się na nowo i jeszcze raz rozpoczynał istnienie z nieuszczuplonym zasobem siły witalnej, niczym w chwili swoich narodzin.